Jest jeszcze rano, ale nie ukrywam, nieco zgłodniałam, bo zjadłam na szybko i to na słodko, więc pomyślałam, że zrobię sobie zupę miso i nagram Wam taki krótki, szybki przepis. Zupę miso je się w Japonii codziennie, jak nie kilka razy dziennie. U moich dziadków zupa miso jest nieodłącznym elementem każdego śniadania, także dzisiaj się podzielę z Wami takim bardzo szybkim przepisem. Pokażę Wam, jak przygotować bulion składający się z płatków ryby bonito oraz kombu, wodorostu. Ale jeśli komuś nie chce się przygotowywać tego bulionu, to może po prostu kupić już gotowy, taką wersję instant. Ja nie ukrywam, że też z niej często korzystam, bo po prostu nie mam za dużo czasu. W smaku naprawdę niewiele się różni, pewnie jest niestety mniej zdrowe, ale zauważyłam, że moi dziadkowie również często korzystają z takich gotowców, więc jest to raczej taka powszechna praktyka. Teraz zrobiłam sobie zieloną herbatę, bo nie zdążyłam się napić rano. Jak widzicie, spożywane przeze mnie ilości zielonej herbaty są ogromne. Piję około 2 litrów dziennie. Ale czuję się po niej naprawdę bardzo dobrze, dodaje mi dużo energii. Po kawie niestety czuję się kiepsko, ostatnio się nieco nawet przytrułam kawą, napiłam się w przesadnej ilości, a z zieloną herbatą nie mam tego problemu. Normalnie śpię w nocy, a po prostu subtelnie dodaje mi tej energii potrzebnej na cały dzień. Zupę miso, którą chcę Wam dzisiaj pokazać, to taka klasyczna, najprostsza wersja. Jeśli macie w domu jakąś dynię albo kiełki, to oczywiście możecie dodać do swojej zupy. Wam pokażę dzisiaj taką wersję z tofu, z cebulką dymką i oczywiście z wodorostami wakame. Zupę miso w Japonii podaje się praktycznie do każdego zestawu obiadowego razem z ryżem i z jakąś małą sałatką albo jakimiś kiszonkami. Także jest to chyba najczęściej spożywana zupa. Mnie akurat bardzo smakuje. Je się w niewielkich ilościach, bo w Japonii te miseczki na zupę są znacznie mniejsze, więc bardziej służy do takiego popicia i pobudzenia apetytu. Podam Wam jeszcze jedną informację, gdybym zapomniała w trakcie. Otóż przygotowanie tego bulionu rybnego może wydawać się dosyć drogie, bo te składniki w Polsce faktycznie nie należą do najtańszych, zwłaszcza te płatki ryby bonito. Dobra informacja jest taka, że po pierwsze można kupić zgranulowaną już rybę bonito, która ma bardzo długą datę ważności i zdecydowanie wychodzi taniej niż kupienie takich płatków. Druga dobra wiadomość jest taka, że zarówno kombu, jak i te płatki można zagotować ponownie i również uzyskamy bulion, który będzie nadawał się właśnie do przygotowania miso. Będzie on nieco łagodniejszy, ale również aromatyczny, zwłaszcza, że i tak dodajemy pod koniec tej pasty miso sojowej, więc nie musimy się martwić, że nasza zupa nie będzie miała smaku. Dzisiaj podam Wam przepis na mniej więcej 4 miseczki, także będą nam potrzebne 3 łyżki wodorostów wakame, które zalejemy sobie zaraz wodą, mniej więcej 3–3,5 łyżki pasty miso, kostka tofu, 20 gramów płatków ryby bonito oraz takiej średniej wielkości kawałek kombu. Ale tak jak wspomniałam, jeśli macie jakieś inne warzywa, to oczywiście możecie sobie dodać do zupy miso, bo zupa ta ma wiele wariantów. Ja Wam dzisiaj podam taką klasyczną, najprostszą wersję. Tak więc nasze wodorosty zalewamy wodą. Kiedyś popełniałam ten błąd, że suszone wodorosty wakame wrzucałam do gotującego się bulionu i smakował on bardzo mocno algowo. Tak więc radzę Wam namoczyć wcześniej wodorosty wakame w wodzie. Dzięki temu zupa miso będzie miała intensywny smak, a wodorosty będą tylko takim dodatkiem. Popatrzcie, już się otworzyły, już nasiąknęły wodą. Takie na razie zostawię i dodam je na samym końcu. Teraz przygotujemy sobie bulion dashi. Będziemy potrzebować około litra przefiltrowanej wody. Ok, naszą przefiltrowaną wodę wlewamy do rondelka. Wrzucamy kombu. I gotujemy około 5 minut na małym ogniu. Ok, kombu nam się gotuje, a ja Wam tak tylko w ramach ciekawostki pokażę, jak wygląda taka duża paczka zgranulowanego katsuobushi, czyli płatków ryby bonito.
Bardzo intensywny rybi zapach. Ok, wokół kombu pojawiły mi się już bąbelki i to jest znak, że za chwilę będę musiała wyłączyć płytę, bo musimy pilnować, żeby nie dopuścić do wrzenia wody. Ok, ja swoje kombu przełożę sobie do drugiego garnka, bo od razu zrobię sobie ponowny bulion. Myślę, że będzie to duża oszczędność czasu, a taki bulion możemy trzymać w lodówce nawet i do tygodnia. Teraz chwilkę poczekam, aż woda zacznie mi się gotować. Później znowu zmniejszę ogień i dodam na 2 minutki płatki ryby bonito. Teraz możecie całkowicie wyłączyć płytę lub po prostu znacznie zmniejszyć moc. Teraz wrzucam 20 g płatków. Nie mieszamy już naszych płatków. Przez mniej więcej 2-3 minuty moczą się w wodzie, a później musimy je przecedzić. Ok, nasze dashi pozostawimy sobie na małym ogniu, a w międzyczasie przygotujemy tofu. Do osobnej miseczki wlewamy sobie około 50-60 ml naszego bulionu. Dodamy około 3-4 łyżki naszej pasty miso. Dokładnie wymieszamy i dopiero później dodamy całą mieszankę do bulionu. Teraz wrzucamy nasze tofu. I na koniec wrzucamy nasze wodorosty wakame. Na wierzch zupy dodamy sobie troszkę cebulki dymki, więc zaraz sobie ją pokroję. Do miseczki wlewamy sobie naszą zupę miso. Ok, zupa pachnie fantastycznie. Spróbuję, jak smakuje. Smakuje jak u moich dziadków.